dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Nagrywamy jak zwykle w Arenach Gliwice, a mamy dziś wyjątkowego gościa. Online. Pionier prawdziwie biznesowego podejścia do branży budowlanej. Twórca sukcesów polskiego oddziału firmy Perry, który u schyłku PRL był zwiastunem przemian, jakie wkrótce potem nastąpiły we wszystkich właściwie krajach budownictwa tych krajów bloku wschodniego. Dziś, będąc w forpoczcie, dalej w forpoczcie innowacji, stał się gorącym orędownikiem idei cyfryzacji budownictwa. Powitajmy Wiktora Piwkowskiego. Witam, miło mi. Cześć Wiktorze, witam. Wiktorze, kiedy spotkaliśmy się kilka lat temu, a było to tuż przed pierwszym InfraBIM, to przyznałem Ci się, że właściwie od samego początku mojej kariery zawodowej byłeś dla mnie pewnym źródłem inspiracji i taką zachętą powiązania mojej działalności inżynierskiej, którą dopiero wtedy zaczynałem, z biznesem, z prowadzeniem biznesu. Czy w ogóle wiedziałeś wówczas, tacy młodzi ludzie jak ja wtedy byłem, dla nich mogłeś być kimś, no powiedzmy, guru? No to jest za dużo powiedziane. Ja po pierwsze robiłem swoje i zawsze w jakieś afery, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa, się wmontowywałem, czyli w przestrzeni takiej publicznej ciągle gdzieś się pokazywałem. Sądzę, że i to nasze spotkanie było efektem tej mojej obecności ogólnej, także przyjmijmy to jako za normalny stan. Mhm. No bo popatrz, wiesz, nie było wówczas mediów społecznościowych, nie było nawet internetu, a legenda Perry Wiktora Piwkowskiego rozchodziła się po całej Polsce. Jak to w ogóle było możliwe? No więc po pierwsze oczywiście internetu nie było, ale ja wsiadałem w samochód i robiłem po kraju 80 do 100 tysięcy kilometrów. To jest ogromny wysiłek za kierownicą i to zamienić można na gigabajty w internecie. Poza tym w ślad za moimi tymi obecnościami w różnych punktach Polski pojawiały się efekty i te efekty budowała taką sieć, powiedzmy sieć, taki image. Wobec tego rozlewała się fala po Polsce i rzeczywiście odegraliśmy ogromną rolę w tej przemianie technologicznej i wdrożeniu budownictwa monolitycznego w Polsce, już w tej nowej Polsce. No a jak przekonałeś właścicieli firmy Perry, żeby Ci zaufali? No przecież wiesz, w naszym budownictwie ślady socjalistycznego zarządzania i takiej byle jakości to jeszcze dzisiaj można znaleźć. No więc to jest ciekawa sprawa, ponieważ tak naprawdę to zrobiłem mistyfikację. Ja jechałem na początku 1990 roku do Artura Schwerera. Artur Schwerer to właściciel i twórca firmy Perry. I moim zadaniem było przekonać go do tego, aby wszedł na rynek polski. I wówczas pomyślałem sobie, że spróbuję takiego triku. Wziąłem kartkę papieru i narysowałem na tym papierze taką gwałtownie rosnącą krzywą obrotów w Polsce na 5 lat. Pokazałem to Schwererowi, Schwerer popatrzył i w jego oczach błysnęła żądza zysku. No i dał zgodę, ale dzisiaj nie wiem, czy to była żądza zysku, czy też wizja rynku. I od takiego triku zaczęła się ta historia Perry w Polsce, bo to sam okej. Tylko wiesz co, no, ale żeby od razu windować polski oddział Perry od razu na drugie miejsce w portfelu spółek Perry, to chyba przesada była, nie? No więc tutaj posłużę się takim cytatem z Martina Luthera Kinga. Otóż on kiedyś w tym takim słynnym przemówieniu powiedział: I have a dream. Ja też miałem marzenie. Ja zrealizowałem to marzenie, ale zajęło mi to 20 lat. A angażujesz się jeszcze w działania Perry? Bo myślę, że niełatwo było patrzeć na to, co się dzieje z Twoją firmą po odejściu. No więc tutaj znowu cytat, tym razem z Szekspira. Umarł król, niech żyje król. Odszedłem z Perry, bo wychowałem następcę. To jest bardzo ważny czynnik zarządzania. Kompetentny szef wychowuje następcę i ja wychowałem. Mój następca robi kolejny krok naprzód Perry, a zatem Perry idzie normalnym trybem, tak jak powinno iść. Ja natomiast nie jestem za burtą. Ja pojawiam się w Perry, kiedy jestem potrzebny
i znam swoje miejsce w szeregu. Miejsce seniora. A po zbudowaniu tej wyjątkowo mocnej pozycji PERI w tej części Europy wycofałeś się potem rzeczywiście z działania spółki, ale o ile wiem, nie zrezygnowałeś w ogóle z budownictwa. Czym zatem żyłeś przez ten czas, zanim pojawił się BIM w twojej orbicie? No więc ja bardzo mocno zaangażowałem się w Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Nie będę wchodził w szczegóły, ale tam trafiłem na taki temat, który rozwinąłem potem bardzo. To jest porozumienie dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie. No. To było przedsięwzięcie, które zaczęło się w 2005 roku od mojego wystąpienia na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Pracy w Sejmie. Ja wówczas wyszedłem na mównicę i powiedziałem, a byłem obciążony 2 śmiertelnymi wypadkami jako kierownik budowy. I powiedziałem, że widziałem krew na betonie. Widziałem rozpacz bliskich, widziałem przerażenie żon, bo ja musiałem im to powiedzieć prosto w oczy. Tak, I wtedy powiedziałem sam sobie, tak. to trzeba zmienić. My musimy naprawdę zrobić coś więcej, niż dotąd robiono w zakresie organizacji i instytucji oficjalnych. I tak powstało Porozumienie dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. No, znam to rzeczywiście porozumienie, jego pozytywne skutki, również z własnych licznych wizyt na budowach, choćby podczas próbnych obciążeń mostów. A co sprawiło, że tak wciągnęła cię technologia BIM? Wiesz, no, takie rozwiązania fascynują zwykle raczej młodych ludzi, dopiero będących na początku kariery zawodowej. No więc nie mieszajmy do tego wieku, bo każdy człowiek ma 3 kategorie wieku. Wiek metrykalny, czyli wpis w dowodzie osobistym, wiek fizjologiczny, czyli tak jak się czuje, i wiek mentalny. Mój wiek mentalny jest o wiele młodszy niż te wszystkie inne kategorie wieku, więc przeskakuję, że tak powiem, nad sprawą wieku. Ale jeżeli chodzi teraz o sprawę BIM, to się zaczęło też tak trochę anegdotycznie, bo przyszedł do mnie świętej pamięci Piotr Miecznikowski, który był takim entuzjastą BIM-u i opowiedział mi o tym, ja o czym nic dotąd nie wiedziałem. Mam wyczucie, intuicję, zrozumiałem, że to wielka sprawa i tak zacząłem od tego momentu moje wejście do BIM, no i potem już całą wieloletnią drogę po BIM. No więc nie zostałeś ani menadżerem, ani modelarzem BIM, ale starałeś się rzeczywiście gorącym orędownikiem i inspiratorem dla wielu zrealizowanych już pomysłów i działań. Możesz trochę więcej powiedzieć o tych pomysłach, o tych działaniach? No więc na początku tej drogi BIM-owej była taka instytucja, taka grupa, taki think tank. Nazwaliśmy to V4 BIM Task Group. I to był krótki incydent, ale bardzo owocny, ponieważ w trakcie tej działania tego V4 myśmy wypracowali sposób czy model rozwoju BIM w Polsce. I on się składał z takich 2 podstawowych elementów. To element edukacji i element standaryzacji. Tak to ruszyło, tego BIM, V4 BIM Task Group. Prawda? To było bardzo ważne. No, faktycznie to V4 BIM Task Group to był krótki epizod. A śledzisz może dalsze losy raportu tej międzyuczelnianej komisji BIM w edukacji i deklaracji, która została podpisana przez dziekanów Wydziału Budownictwa w całej Polsce? A więc po kolei. Pierwszym projektem był BIM Edukacja, czyli program, który miał otworzyć powszechną edukację kadr, które są nieodzowne dla wdrożenia każdego wdrożenia technologicznego, bo to kadry robią potem na budowę. I myśmy opracowali taki program, taki projekt, który stworzyliśmy podstawy programowe przedmiotu BIM na uczelniach technicznych, w Wydziałach Inżynierii Lądowej i Architektury. I to daliśmy w 2018 do rąk dziekanom i oni rozpoczęli własną drogę wdrożenia tego na własnych wydziałach i na uczelniach, na których te wydziały istniały. Zróżnicowany jest poziom wdrożenia, ale to jest naturalne, bo to już nie jest działka inicjatora, jest to działka już wykonawca. Wykonawcą są dziekani. Dziekani są mądrymi ludźmi i mają napór młodzieży i ta
ten projekt rozwija się moim zdaniem całkowicie poprawnie i gdzieś tak w 2005 roku pojawią się już takie wielkie efekty tego projektu. No, wprowadzanie takich zmian w programach studiów nie jest łatwe, no wiem coś o tym, pracuję na uczelni. Jesteś w ogóle w stanie przekonać decydentów na uczelniach, że te zmiany są konieczne i czas coraz szybciej ucieka? No więc ja myślę, że z tym przekonywaniem to tak nie do końca jest potrzeba, bo jak już powiedziałem, to są mądrzy ludzie. Mówię o dziekanach, czy o kadrze naukowej. Natomiast oni mają ogromną presję młodzieży. Studenci wręcz domagają się BIM, bo oni czują przez skórę wręcz, że to jest ich epoka, ich technologia. A zatem ja myślę, skoro jest ciśnienie i skoro jest mądry odbiór tego ciśnienia, to już dajmy sobie spokój z taką manipulacją. To pójdzie, ponieważ BIM tak czy owak musi się pojawić w naszym życiu. A jak postrzegają Cię w tych Twoich zainteresowaniach Twoi biznesowi czy inżynierscy rówieśnicy? No już ja wracam znowu do tematu wieku. Dajmy spokój rówieśnikom. No, ja się tam nie muszę z nimi bardzo liczyć. Tak. Ja ukierunkowałem się na młodzież. No, jestem przez to młodszy i cieszę się z tego, bo mam nowe życie. Tak? Więc to rówieśnicy niech sobie starzeją. Wiktorze, jesteś uczestnikiem naprawdę wielu budowlanych konferencji, członkiem też wielu różnych gremiów, które kreują obraz polskiego budownictwa. Masz też za sobą długi i bardzo aktywny epizod w Polskim Związku Inżynierów Technikum Budownictwa. Wiesz, no, łatwo mówi się o BIM na takich wydarzeniach jak InfraBIM niedawno, tak? Ale powiedz mi, jak to wygląda właśnie w tamtych środowiskach, w tych czysto budowlanych środowiskach, które no, troszkę rzadziej do nich zaglądam. No tutaj też jest dosyć ciekawa sprawa, bo w moim macierzystym stowarzyszeniu w PZTB natknąłem się na wielki opór pewnej grupy działaczy. Oni wręcz tam wymyślali kwadratowe koła, żeby to utrudnić. No ale jak znowu zacytuję wielki cytat z 1956 roku, psy szczekają, a karawana idzie dalej, więc ja poszedłem z karawaną. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko budowlane, to w przemyśle budowlanym, bo tak to nazwijmy, jest niezwykle pozytywne. Tam ludzie wiedzą, że oni muszą to kiedyś łyknąć, ten BIM, i oni widząc, że coś się dzieje pozytywnego, absolutnie to popierają. Jednym z pierwszych gości Infrastudio był znany Ci zapewne Dariusz Kasznia. Myślę, że widziałeś ten wywiad. Oprócz wielu tematów, jakie tam razem poruszaliśmy, był również BIMstandard.pl. Znasz temat? O, znakomicie. No więc BIMstandard.pl, tutaj wrócę tam do poprzedniego tekstu, który powiedziałem przed chwilą. To standaryzacja jest drugim członem naszego modelu wdrażania BIM w Polsce. Dlaczego standaryzacja? Dlatego, że w Polsce przeważają inwestycje publiczne w ogólnym wolumenie inwestycyjnym, a inwestycje publiczne jako z obowiązku, że tak powiem, otwarte na oferentów, muszą wytworzyć język porozumiewania się z tysiącami podmiotów. I wobec tego standaryzacja jest niezwykle ważna. I podjęliśmy ten temat, wytwarzając kolejny projekt, który się nazywa BIMstandard.pl. Pewnie mało osób o tym wie, ale prace nad tym dokumentem ruszyły głównie dzięki Twojemu skutecznemu zaangażowaniu. I powiedz mi, jak udało Ci się przekonać tyle organizacji, tyle instytucji, tyle firm do działania i do wspólnej pracy? No to też jest dosyć ciekawy, że tak powiem, wątek, ponieważ przyszedł do mnie w roku 2018 Marcin Sokołowski, który był szefem departamentu BIM w firmie Skanska, i powiedział: słuchaj, udało Ci się kiedyś z porozumieniem dla bezpieczeństwa pracy budowniczej, to może byśmy teraz tak zakręcili tym BIM standardem. Ja umiem słuchać, więc jak usłyszałem tą jego myśl, natychmiast zrozumiałem, że mamy szansę. Oczywiście to nie jest podobieństwo, ale nie jednokładność, jeżeli mówimy językiem matematycznym. I w wyniku tej inicjatywy, tego pomysłu Marcina Sokołowskiego, który podjąłem,
doprowadziłem do powstania znowu takiej instytucji, która ma nazwę Deklaracja BIM Standard.pl. Podpisało to 7 instytucji i te instytucje były twórcami tego projektu, no a potem już poszło dalej. Ja tam wykonałem swoją robotę. A myślisz, że przyjmie się ten dokument, że będzie rzeczywiście stosowany praktycznie na kontraktach? Nie ma innej opcji, że tak powiem, bo popatrz, jak wygląda sytuacja. Z jednej strony wiemy wszyscy, już to wiemy wszyscy, że BIM nieuchronnie nadchodzi, ponieważ jest to metodyka, która daje korzyści, a jak daje korzyści, to znaczy, że będzie to aplikowane. Tylko kwestia czasu. Drugie, jeżeli tak, to myśmy stworzyli dokument, który się nazywa BIM Standard.pl, który jest właśnie tym projektem standardów, polskich standardów BIM i on już jest. Wielu mówiło, że jest potrzebny, ale nikt tego nie zrobił. Myśmy to zrobili. I teraz mamy sytuację. Mamy potrzebę i mamy dokument. Do tego dokumentu już coraz więcej entuzjastów się przyłącza. Urząd Zamówień Publicznych, bardzo twórczo notabene, Ministerstwo Rozwoju, no i to pójdzie. To ja jestem o to już zupełnie spokojny. W ogóle muszę powiedzieć, że we wdrożeniach jest taka sztuczka. Trzeba umiejętnie zakręcić kołem, a potem stać z boku i patrzeć, jak ono się kręci. Ciekawe bardzo. A nie sądzisz, że brakuje w tym dokumencie infrastruktury? Może gdyby tam była, to znacznie szybciej by to wszystko poszło. No ogromnie brakuje, bo jeżeli mówimy o standaryzacji, ona musi być kompletna. Tylko z drugiej strony taką fundamentalną zasadą wdrożenia jest to, co nazywamy w wojskowości blitzkrieg. Czyli trzeba uderzyć w punkt, przełamać front, potem wejść w głąb terytorium, rozszerzyć front. I nigdy nie robi się tak, że idzie się całym frontem. Więc myśmy wykonali pierwsze wcięcie, przełamaliśmy front i teraz pora na infrabim i jego różne kategorie, na co zwracam uwagę. Bo to i drogownictwo, i mostownictwo, i kolejnictwo, i hydrotechnika, i tak dalej, i tak dalej. I teraz mam ciebie przed sobą, Marek. No. Wchodzisz? No to zaskoczyłeś mnie. Czy wchodzę? No wiesz, pomysł na infrabim pojawił się u mnie jeszcze w 2015 roku, a dziś powstają różne podobne inicjatywy, a nawet podmioty gospodarcze, które tak samo się nazywają. No oczywiście, że wchodzę. Oczywiście wchodzę. Tutaj nie ma żadnej dyskusji. No to bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Ale wiesz co, ale zespół rzeczywiście musi być znacznie bardziej wielobranżowy, bo moje mosty tutaj już nie wystarczą. No ale słuchaj, to widzisz, jeżeli już myśmy się dogadali, to tak jak ty jesteś takim nowym Marcinem Sokołowskim, wiesz? Czyli jeżeli myśmy się dogadali, to ja znam, że tak powiem, procesy. I spotkamy się, zrobimy plan, przewrotny oczywiście, i dzisiaj mogę zadeklarować. Deklaruję ci 100% skuteczności. To nie będzie łatwe, to nam zajmie czas, ale zbudujemy to. Ważne jest, żeby zacząć. Zawsze na początku musi być ktoś. Dobrze, to w takim razie tu z naszego studio ogłaszamy, że rozpoczynamy budowę zespołu do rozwinięcia BIM Standard.pl na infrastrukturę. Bardzo się cieszę. Wiktorze, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. To chyba pierwszy taki mój wywiad, że ma szansę stać się dobrym zaczynem na konkretny i ciekawy projekt. Poza tym, no, teraz rozumiem, jak działa Twoja umiejętność przekonywania innych do podejmowania nowych wyzwań. No i wiem, skąd bierze się idące za Tobą pasmo wszystkich sukcesów. Mam nadzieję, że ten entuzjazm udzieli się również Państwu. A tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne edycje naszego Infrastudio. Dziękuję.